Witam serdecznie. Wyobraźcie sobie samochód, który jest nowoczesny, wygląda futurystycznie, pali parę litrów na 100 km, ma świetne osiągi, jest naszpikowany nowoczesną technologią, a jednocześnie nie jest specjalnie lubiany przez ortodoksyjnych fanów marki BMW. Mówimy o BMW i8, którego mamy dzisiaj przyjemność testować. Nie tak dawno temu testowaliśmy BMW i3 i mimo zachwytów nad generalnie pomysłem na samochód, to jednak w zimie ten samochód w Warszawie nie sprawdził się tak na 100% optymalnie, ale dzisiaj mamy trochę lepsze warunki, więc miejmy nadzieję, że spotkają nas dzisiaj same przyjemności. Zapraszam na nasz test BMW i8. Jeśli ktoś jest miłośnikiem Golfa trójki, to uzna ten samochód za groteskę. Jeśli ktoś w ogóle nie zna się na motoryzacji, to zobaczywszy takie auto na ulicy, pomyśli, że to jest jakiś prototyp albo auto robione na zamówienie. Tak naprawdę, jeśli po raz pierwszy widzimy ten samochód i nic nie wiemy na jego temat, to patrząc z boku i patrząc z tyłu, wcale nie poznamy, że jest to samochód wyprodukowany przez niemiecką myśl techniczną, a dokładnie przez BMW. Dopiero kiedy spojrzymy na to auto z przodu, widzimy charakterystyczne nerki, logo BMW i taki kształt reflektorów i tak spoglądające z tych reflektorów oczy, że auto jest nie do pomylenia. Tak, to jest BMW. Teraz to jest BMW. Jeśli chodzi o liczbę przetłoczeń, załamań i różnych fikuśnych rozwiązań, to w tym samochodzie na każdym elemencie możemy znaleźć coś ciekawego. Na przykład taka kratka prosto na masce, która tworzy podciśnienie i wysysa ciepłe powietrze od silnika elektrycznego. Charakterystyczne szczęki, które najeżdżają na ten samochód z przodu, tworząc takie dodatkowe, agresywne wrażenie, czy też bardzo charakterystyczny element w postaci skrzydeł, które przechodzą prosto z dachu, nachodzą na światła z tyłu i oczywiście muskularne nadkola, które, co ciekawe, nie tak jak w większości samochodów zawężają ten samochód z tyłu, tylko robią go jeszcze bardziej szerokim. Tak naprawdę ciekawych elementów w tym samochodzie jest tyle, ile tu jest elementów. Wszystko jest niezwykłe. Jak już jesteśmy przy nadwoziu, to warto wspomnieć o szczegółach konstrukcyjnych. Otóż producent zastosował rozwiązanie, które nazwał Live Drive. Część samochodu, która się nazywa Live, czyli monokok z włókien węglowych, który jest bardzo lekki, sztywny i tym samym bezpieczny. I część Drive, która odpowiada za napęd, czyli taka rama, na której jest osadzony zarówno silniki właściwie, jak również pakiet baterii. To wszystko jest połączone w jedną całość i daje wagę poniżej 1,5 tony, co jak na auto hybrydowe jest fantastycznym wynikiem. Opowieści o silnikach zaczynamy zwykle przy otwartej masce, ale tak się składa, że w BMW i8 maski otworzyć się nie da, przynajmniej nie może tego zrobić klient, więc wszystko, co możemy zrobić, to otworzyć bagażnik, dlatego że właśnie w bagażniku znajduje się jeden z dwóch silników, który nie przerazi nikogo, kto lubi silniki o dużej pojemności. Zaledwie 1,5 litra, zaledwie 3 cylindry, ale liczy się przecież efekt, a efekt jest taki, że mamy do dyspozycji 231 koni mechanicznych, które napędzają tylko tylną oś. Tu w bagażniku znajdziemy odpowiednie miejsce przeznaczone właśnie na ten silnik. Silnik tam sobie pracuje, całkiem sprawnie ogrzewa resztę miejsca na bagaże. Tych bagaży już za wiele tam nam się nie zmieści, bo niewiele ponad 150 litrów. Natomiast jeśli przejdziemy do przedniej osi, to zobaczymy, że no, tak jak powiedziałem, maska się nie otwiera, ale wiemy o tym, że pod maską znajduje się silnik elektryczny, który generuje 131 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny jest w stanie pracować jako wspomaganie, kiedy kierowca potrzebuje pełnej mocy albo podczas przykładowo jazdy po torze, ale też może pracować solo, kiedy pełne baterie pozwalają na jazdę na samych elektronach i wtedy przejedziemy tym samochodem maksymalnie około 37 km albo łącznie z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa przejedziemy, tak przynajmniej deklaruje BMW, 600 km. Zaraz po zajęciu miejsca widzę, że zasięg elektryczny wynosi 15 km. Jednocześnie całkowity zasięg, który jest tu przewidywany, to jest 374 km, z tego te 15 na baterii, a reszta na zbiorniku paliwa. Oczywiście baterię możemy naładować nie tylko od silnika spalinowego w trakcie jazdy, ale też ze zwykłego gniazdka. Wtedy musimy poczekać na naładowanie do pełna około 2,5 godziny. Natomiast ten czas można znacznie skrócić, jeśli użyjemy stacji szybkiego ładowania. Tu możemy otworzyć klapkę, mamy odpowiednie gniazdo, wkładamy
do domowego gniazdka i mamy prąd. Oczywiście warto pamiętać o tym, że jeśli jedziemy na samym prądzie, to ten samochód nie będzie jechał bardzo szybko, ani też bardzo dynamicznie. No powiedzmy, że 120 km na godzinę, takie jest ograniczenie nałożone przez BMW, ale też nie będzie bardzo mocno przyspieszał. Jeśli chcemy jeździć naprawdę przy użyciu obydwu silników, to wtedy możemy uzyskać maksymalne parametry, a są one takie: 250 km na godzinę prędkość maksymalna, ograniczona elektronicznie, oraz 4,4 sekundy do setki. Wspomnijmy jeszcze o tradycyjnym tankowaniu. Bak mieści 42 litry i producent deklaruje, że średnie spalanie tego samochodu przy pełnej baterii wyniesie zaledwie 2 litry na 100 km. Oczywiście jeśli bateria się wyczerpie i będziemy jechać w takim tradycyjnym, hybrydowym trybie, to spalanie będzie w okolicach 6-7 litrów przy rozsądnej, normalnej jeździe, ale jeśli zechcemy przycisnąć, to zobaczymy na wyświetlaczu komputera nawet 11 litrów na 100 km. Moi drodzy, nie zrobię teraz klasycznego swojego testu spalania, dlatego że samochód mam w Warszawie, a test spalania w takiej formie, w jakiej go znacie, robię w Krakowie. Dlatego jadąc teraz postanowiłem po prostu ustawić tempomat na 90 i jadąc tak już od kilku minut widzę na wyświetlaczu komputera w trybie Eco Pro spalanie 7,8 litra na 100 km przy 90 na godzinę. Oto wynik, który uzyskałem jadąc przez kilkanaście kilometrów po zakorkowanej Warszawie, ale jadąc bardzo płynnie, bardzo spokojnie prawym pasem. 6,1 litra na 100 km. No i teraz najprzyjemniejsza część, czyli wrażenia z jazdy. Szczerze mówiąc, kiedy patrzymy na ten samochód z zewnątrz, to spodziewamy się pazura, spodziewamy się niesamowitej energii, wrażeń jak z aut z M w nazwie. Tymczasem ten samochód ma zupełnie inną naturę. Częściowo przez to, że jest hybrydowy, więc już ruszamy niesłyszalnie. To już nie jest M-ka, która odpala i całe osiedle o tym wie. Częściowo też dlatego, że jest tak zestrojony, aby większość jego klientów mogła z tego samochodu bez jakiegoś spięcia korzystać na co dzień. A więc musiał powstać jakiś kompromis. Taki kompromis powstał. Mamy tu samochód, który z jednej strony, kiedy jest to tylko potrzebne, po naciśnięciu gazu zbiera się siłą dwóch silników, wydając odpowiedni dźwięk, jak na trzycylindrowy silnik. Moim zdaniem brzmi fantastycznie, także chce się słuchać. Z drugiej strony, jeśli nie mamy ochoty na szybką, agresywną jazdę, to jeździmy tym samochodem zupełnie jak każdym innym samochodem hybrydowym. Czyli na początek cisza, kiedy odejmiemy nogę z gazu, czujemy minimalne, delikatne, chyba najmniejsze hamowanie do odzyskiwania energii, jakie dotychczas w hybrydowych autach wiedziałem. Więc dwie natury do wyboru. I co ciekawe, jeśli popatrzymy tutaj na panel wyboru trybu jazdy, to mamy dwa tryby. Eco Pro i Comfort. I na tym przyłączniku nie ma tego, co zwykle widzimy w innych BMW, czyli Sport, Sport Plus, nic takiego. Oczywiście jest możliwość wyłączenia trybu Sport, mianowicie przestawiamy joystick w lewo, w tryb Sport i wtedy zegary zapalają się na czerwono, mamy trochę inny dźwięk silnika i mamy też trochę inaczej reagującą kierownicę. Auto staje się głośniejsze, takie zrywniejsze i trochę chętniej zbiera się, kiedy wciskamy mocno pedał gazu, więc z całą pewnością naturę ma podwójną, albo właściwie w tym przypadku potrójną. Słychać, że trzyma też dłużej na wyższych obrotach i czuć tutaj najbardziej chyba naturę BMW, ale to nie jest natura samochodu typu M. To nie jest ta agresja, to nie jest ta adrenalina, to nie jest ten testosteron. Jeśli popatrzymy na to od strony praktycznej, no to mamy tu naprawdę płynną jazdę, mamy lekko chodzącą kierownicę. Tak naprawdę gdyby nie to, że do tego samochodu musimy wsiadać trochę gimnastykując się i starając się przebić przez ten szeroki próg, to można by było powiedzieć, że jest to naprawdę typowe miejskie auto, które nawet nie przytłacza nas jakimiś wielkimi technologicznymi gadżetami. Ma wszystkie normalne przyciski, ma wszystko tak jak w zwykłym samochodzie, może trochę bardziej nowocześnie, ale mimo wszystko nie musimy się tego samochodu uczyć. Wsiadamy i jedziemy. Oczywiście w zakresie prędkości dozwolonych po drogach publicznych nie jesteśmy w stanie przetestować tego samochodu w takim trybie, że będziemy wiedzieć, tak, ten samochód naprawdę świetnie się składa, wkręca w zakręty i tak dalej, ale przy tych standardowych prędkościach naprawdę nic mu nie brakuje, jest bardzo
chętnie nurkujący w te zakręty przy tej prędkości, jaka była możliwa podczas testowania i widzieliśmy, że samochód, jeśli już zaczyna piszczeć 4 kołami, to piszczy z całą 4 naraz. Nie ma tutaj przewagi przodu albo tyłu, zresztą samochód jest świetnie wyważony, to wiemy z danych technicznych i to sprawia, że samochodem się jeździ nawet na tych prędkościach granicznych bez niespodzianek, bardzo neutralnie, bardzo przewidywalnie, no i ponownie tak właśnie, jak tego oczekuje potencjalny klient nabywca BMW i8. Czyli zadziwię wszystkich z zewnątrz, ale w środku mam się czuć bezpiecznie, spokojnie i w sposób maksymalnie zrelaksowany. I posłuchajcie jeszcze tego, jak ten silnik brzmi, kiedy wkręcamy go na wysokie obroty. Teraz jadę 50, dozwolona prędkość to 100, gazu. Poezja. Spróbowałem też pojechać tym autem z podniesionymi drzwiami. Ciekaw byłem, czy BMW to przewidziało i w jaki sposób zablokowało. I popatrzcie. Samochód przyjeżdża dosłownie parę centymetrów i natychmiast włącza się tryb parking na skrzyni biegów i nigdzie nie jedziemy. Najpierw zamykamy drzwi, a potem jedziemy, mówią Niemcy. Zróbmy teraz test dwumetrowca. Drzwi podnosimy do góry i próbujemy wcisnąć się do środka. Dlaczego próbujemy? Dlatego, że mamy tutaj potężny próg. Stojąc na ziemi i próbując wycelować tylną częścią ciała na fotel, no to niestety nie sięgam jednocześnie tam i tam. Muszę przetoczyć się przez ten próg. A to oznacza, że jeśli w zimie ten próg nie będzie najczystszy, to również i nasze spodnie najczystsze nie będą. Ale pomijając ten drobny szczegół, siedzimy bardzo wygodnie. Oczywiście regulacje są elektryczne. Tutaj mamy kierownicę również regulowalną w 2 płaszczyznach w dosyć szerokim zakresie. Ja tutaj mieszczę się no tak na wcisk, bo mam tu taki jeden palec wolnej przestrzeni nad głową. Również na szerokość myślę, że też jest ok i generalnie znalezienie miejsca kierowcy nie będzie najmniejszego problemu. Natomiast pytanie, co się dzieje za mną? I tutaj naprawdę przede mną trudne zadanie, dlatego że niestety ten samochód posiada 2 dodatkowe miejsca. To znaczy dobrze, że on posiada 2 dodatkowe miejsca, ale dla mnie teraz niestety, no bo to oznacza, że muszę wykonać test dwumetrowca siadając sam za sobą. Przechylamy fotel do przodu. Łukasz, pokaż wszystkim, jaką ja mam ciężką pracę. Nie wiem, kompletnie nie wiem, co ja mam zrobić z nogami. Znaczy, to nie ma sensu. Ok? Dobra. Siedzę. Manta. Da się? Da się. Jest to po prostu miejsce na to, aby przewozić przedmioty, które wozimy ze sobą. No bo przecież nie w bagażniku. No popatrzcie, co się dzieje w bagażniku. Zapraszam do tyłu. Bagażnik otwieramy przy pomocy przycisku na pilocie. Pilot zresztą jest taki ładny, taki sam z wyglądu, z kształtu, jaki był w BMW i3. Po naciśnięciu odskakuje nam tylna szyba i widzimy tu miejsce, które jest w większości zajęte przez 3-cylindrowy silnik. To, co zostało przypadkowo, jest dla nas. Niewiele ponad 150 litrów, z czego część zajmuje zestaw do ładowania, a więc umówmy się, poza teczką i laptopem zbyt wiele w tym samochodzie z tyłu w bagażniku nie przewieziemy, a więc na co dzień właśnie będziemy potrzebować miejsca z tyłu i tak naprawdę do tego to będzie głównie służyć i w tym momencie przydają się podnoszone drzwi, dlatego że dzięki temu, że są podnoszone, mogły być bardzo długie. Gdyby były otwierane klasycznie tak długie drzwi, potrzebowalibyśmy 3 metrów na parkingu, żeby wsiąść do samochodu. A tak są długie i łatwy dostęp. Dzięki temu mamy na tylną kanapę, na 2 tylne fotele, na których oczywiście nikogo nie sadzamy, bo jesteśmy humanitarni, lubimy przyrodę, lubimy środowisko i nie będziemy nikogo męczyć z tyłu, ale dodatkowe nasze rzeczy, które chcemy przewieźć, a nie mieszczą się oczywiście w tym mikroskopijnym bagażniku, możemy tutaj przewieźć. Postanowiliśmy zrobić test dwumetrowca w wersji test 1,80 m. Łukasz ma 1,80 m parę i w tej chwili ustawia fotel pod siebie i zobaczymy, czy osoba o takim wzroście usiądzie sama za sobą. W tej chwili mamy, jak widać, fotel nieco bardziej oczywiście przesunięty do przodu i zobaczymy, czy Łukasz teraz zmieści się sam za sobą. Zatrzasnęło? Zatrzasnęło. Siedzisz? Siedzę. A daleko ujedziesz? Wysiadam.
Wnętrze BMW i8 nie szokuje, a już na pewno nie robię tego aż tak bardzo, jak kiedy oglądamy ten samochód z zewnątrz. Znajdziemy tu wiele elementów, które znajdziemy również w innych modelach, przykładowo joystick, selektor zmiany biegów, mamy wszystkie znajome przyciski do włączania kamer, do wybierania trybu jazdy i do sterowania klimatyzacją, do sterowania radiem. Wszystko to już gdzieś widzieliśmy. Widzimy też znajomy ekran, na którym widzimy też mnóstwo znanych nam z innych modeli BMW opcji. Pojawia się tak naprawdę tylko jedna dodatkowa opcja, Auto eDrive, i po jej wybraniu widzimy informacje o poziomie naładowania baterii, jak również o zasięgu elektrycznym i ewentualnie o opcji pod tytułem utrzymaj poziom naładowania. I to jest koniec. Znaczy, możemy oczywiście znaleźć tutaj parę innych elementów, na przykład w miejscu, gdzie w innych samochodach jest przycisk Start and Stop, tu możemy włączyć tryb eDrive. Możemy też znaleźć parę innych ciekawych elementów, na przykład takie jak oświetlenie ambientowe, które zmienia kolory i znajduje się w dosyć niezwykłych miejscach, tak jakby choćby na przykład naokoło przycisku Start and Stop, takie pulsujące czerwone oświetlenie, to jest bardzo fajne tutaj, jakbyś pokazał, Łukasz. Czy też wplecione w wielu miejscach na kokpicie, tak jak biegną tu na przykład takie fajne, świetlne paski. To wszystko wygląda nowocześnie, futurystycznie, ale też nie zostało zrobione tak, że po wejściu BMW i8 wszystkie obecne modele stały się nieaktualne, stare i już nie to samo. To wszystko przejęło całą tradycję BMW, dzisiejszego, nowoczesnego BMW i dodało do tego minimum futurystycznego zamieszania. I to jest też ważne dla klientów, którzy nabywają ten samochód, dlatego że to nie są młodzi ludzie. Dlatego tu nie widzimy żadnych wielkich ekranów dotykowych, tak jak w Tesli. Tutaj widzimy wszystkie znajome przyciski i wsiadając do tego samochodu w zasadzie już po chwili wiemy dokładnie, co czemu służy. Od strony praktycznej ten samochód, szczerze powiedziawszy, nie rozpieszcza, dlatego że mamy tu jedno miejsce na kubeczek z napojem, mamy tu taki schoweczek jeszcze z wejściem, tutaj widzę gniazdo USB. Mamy też podłokietnik, pod którym znajdziemy miejsce na telefon i wyjście 12 V. No i w zasadzie, jeśli chodzi o jakieś większe schowki, tu jeszcze mamy przed selektorem taki schoweczek może na drobne, no i oczywiście schowek przed pasażerem. Schowek, który szczerze powiedziawszy do jakichś bardzo pojemnych nie należy. Więc od strony praktycznej, jak widać, nie znajdziemy tu z całą pewnością miejsca w drzwiach, dlatego że gdyby te kieszenie się pojawiły, to zaraz po podniesieniu drzwi oczywiście wszystko z tych kieszeni by się wysypało. Mam wrażenie, że lepiej nawet jest z tyłu, dlatego że z tyłu znajdziemy tutaj dwa na przykład miejsca na kubeczki. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy charakterystycznych dla tego samochodu nie mamy tu klamki, za którą należy pociągnąć, aby otworzyć drzwi, dlatego że mamy tu przycisk, więc naciskamy przycisk i popychamy drzwi do góry i one się same unoszą. Jeszcze jak już domykam właśnie drzwi, to przy okazji sprawdzę, jak solidnie to jest zmontowane. Uwaga, cisza. Minimalne odkształcenie, minimalny jakiś taki trzask plastiku. Generalnie jeśli chodzi o dobór materiałów, to tutaj BMW robi naprawdę dobre wrażenie. Nie ma czegoś takiego, co czuliśmy podczas testu Tesli Model S, gdzie było takie wrażenie, że tam gdzieś jest skorupa, która jest obszyta tak tylko, żeby ją ukryć i nie ma tam już jakiegoś dopieszczonego materiału. Tutaj wszędzie, gdziekolwiek dotkniemy, czujemy się jak w samochodzie klasy premium. W nocy ten samochód podświetlony jest bardzo podobnie jak inne modele BMW. Poznajemy tu wszystkie charakterystyczne cechy tego nocnego podświetlenia, ale są też nowości, takie jak na przykład takie ambientowe, czerwone podświetlenie, które się znajduje na kokpicie, na drzwiach, ale też prześwituje niejako spod fragmentów tutaj kokpitu centralnego. Mamy też zmianę w postaci inaczej wystylizowanego ekranu przed kierowcą. Ekranu, który już oczywiście jest znany w innych modelach BMW, ale tu w i8 przybrał nieco bardziej futurystyczny design. Wyciszenie na postoju przy włączonym silniku. (53,7). Wyciszenie? Brak. Wyciszenie do 90. (84,5). Wyciszenie przy 130. 74,5. Szczerze mówiąc, z niepokojem patrzę na to, co pokazuje nasz miernik głośności, bo wyciszenie rzędu ponad 50 na postoju przy włączonym silniku
to jest bardzo głośno, a jeszcze gorszy wynik wyszedł podczas przyspieszenia do 90. Ale uwierzcie mi, to nie jest dźwięk, którego nie chcielibyście słyszeć. No i jeszcze test widoczności. Słupek A jest dosyć gruby, jest też pochylony pod dużym kątem i znajduje się blisko oczu kierowcy, a więc trochę przeszkadza. Tu mamy takie dodatkowe okienko, które ułatwia trochę odnalezienie się na skrzyżowaniu. Górna krawędź przedniej szyby jest o dziwo dosyć wysoko. Podobnie, prawie nie przeszkadza lusterko, minimalnie tylko. Kiedy odwrócimy się i popatrzymy na słupek C, to on jest monstrualny, rozbudowany jest od tutaj tego okienka i sięga tam dalej następna szybka, ale za nią widać wciąż obudowę bagażnika od środka, a więc tak naprawdę efektywnie widzimy relatywnie niewiele, aczkolwiek moim zdaniem i tak jak na tak sportowo narysowany samochód jest to niezły kompromis i niezły wynik, a kiedy włączymy bieg wsteczny, to uzyskujemy tu piękny obraz z kamery cofania, który działa też w trybie widok z lotu ptaka. Kupując ten samochód nie będziemy mieli zbyt wiele opcji do wyboru, dlatego że jest tylko jedna wersja, która kosztuje dokładnie 573 900 zł. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy wydać więcej, dlatego że jest pewna lista opcji dodatkowych, które zaczynają się od skromnych kwot, tak jak na przykład 400 zł za symulator dźwięku, który będzie działał do prędkości 30 na godzinę i będzie ostrzegał pieszych, że nadjeżdżamy niesłyszalnie na samym silniku elektrycznym. Możemy też wydać nieco więcej, około 1700 zł za niebieskie pasy bezpieczeństwa, czy też 7000 za specjalne lakiery. Jest jeszcze pakiet Pure Impulse, który kosztuje aż, uwaga, 80 000 zł. W tej cenie dostaniemy mnóstwo przyjemnych dodatków, tak jak skórzana tapicerka, specjalne 20-calowe opony Bridgestone, które są znacznie szersze niż te bazowe, bo te bazowe nie przekraczają szerokością 20 cm. No cóż, auto musi być oszczędne, ale jeśli ktoś ma gest, proszę bardzo. Oprócz tego mamy antracytową postsufitkę i mnóstwo innych dodatków, ale gdyby komuś było jeszcze za mało, to może wyłożyć 40 000 zł za laserowe światła. W ramach porównania do konkurencji nie będę się poruszał w świecie aut hybrydowych, dlatego że na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Tesla, Fisker Karma, ale to są samochody niedostępne w Polsce, więc przeliczanie walut i tak dalej, może zostawmy to na boku. Weźmy jako punkt wyjścia kwotę 600 000 zł i zobaczmy, jakie auto sportowe możemy mieć w tych pieniądzach. No więc za 600 000 zł możemy mieć Audi R8, który da nam 430 koni, możemy też mieć Carrerę 4S, który da nam 400 koni, możemy też zejść z kwoty 600 000 do poniżej 500 i dostać 550 koni w Nissanie GT-R. Jednak moim zdaniem nie o moc tu chodzi i nie o relacje, ile koni dostaniemy za ile złotych. Chodzi w tym samochodzie głównie o imidż i o podkreślenie swoich nie tylko sportowych, nie tylko ekologicznych, ale też takich światopoglądowych ambicji. Oto ja mogłem kupić najmocniejszego Jaguara, oto mogłem kupić najmocniejsze Audi, ale jeżdżę BMW i8, dlatego że jest to auto hybrydowe, nowoczesne i pewnie niedługo też modne. Zresztą, jak wiemy, cała produkcja na rok 2014 została sprzedana, zanim ten samochód wyjechał na drogi. Zanim pojawiło się BMW i8, mieliśmy na rynku niewiele hybryd, które by odpowiadały na oczekiwanie osób, które były zainteresowane autami hybrydowymi, ale takimi, które dawały sportowe emocje. Mieliśmy Panamerę w wersji hybrydowej plug-in, która dawała powyżej 400 koni i mieliśmy też bardzo drogie propozycje, takie jak Porsche 918, czy też hybrydowy McLaren, który owszem też zaliczają się do tej grupy, ale są kosztowo zupełnie na innym poziomie. I teraz pojawia się BMW i8 i szczerze powiedziawszy, na moje oko deklasuje Panamerę w wersji hybrydowej i to dlatego, że przede wszystkim wizerunkowo nie ma swojego odpowiednika, który by był paliwożerny, bo znamy Panamerę w wersji turbo, która prawda jest jeszcze szybsza, ale pali sporo i to sprawia, że wizerunkowo ten samochód wydaje się bardziej czysty, bardziej proekologiczny. No i oprócz tego mamy drugi aspekt, a mianowicie pomysł na samochód. Panamera była zbudowana jako samochód, który będzie miał silnik spalinowy i dopiero później dołożono do niego rozwiązanie hybrydowe, co sprawiło, że takie auto waży w wersji hybrydowej plug-in ponad 2 tony, a tu samochód był projektowany od początku jako hybryda, dlatego pojawiły się takie rzeczy jak włókna węglowe, monokok, wszystko jak najlżejsze i waga poniżej 1,5 tony, co sprawia z kolei, że mimo, że samochód ma mniej niż 400 koni, to jednak radość z jazdy
tym samochodem jest o wiele wyższa niż taką mocniejszą, ale jednak przyciężkawą Panamerą. Podsumowując, wydaje mi się, że BMW i8 w tej chwili na rynku samochodów, które mają nie tylko dawać wizerunek, ale też dawać spore emocje z jazdy, jest niekwestionowanym liderem. I jeszcze krótki komentarz nagrywany już z zupełnie innego samochodu testowego. Kiedy opublikowałem swój pierwszy nieoficjalny test BMW i8, ten z serii bez cenzury na kanale Zachar Off, to dostałem kilka pytań, czy rzeczywiście ten samochód w wersji z rozładowanymi akumulatorami jest wolniejszy od wersji, w której akumulatory są do pełna naładowane. Powiem tak, kiedy odebrałem ten samochód, miał oczywiście prawie pełne akumulatory, ale zasięgu miał zaledwie 15 km, więc zanim dojechaliśmy poza Warszawę, tam gdzie można było zmierzyć przyspieszenie do setki, to akumulatory były już puste. Ale mierząc z pustymi akumulatorami uzyskałem wynik 4,7, 4,8, a więc zaledwie 0,3 sekundy gorzej niż podaje producent. Kiedy za kierownicą usiadł Łukasz, to zmierzył 4,5, też na pustych akumulatorach, ale on jest o 20 kg lżejszy. A więc wydaje się, że owszem, samochód, kiedy ma rozładowane baterie, to jest nieco wolniejszy, dlatego że silnik spalinowy musi prócz napędzania kół tylnych jeszcze pracować nad generatorem prądu dla silnika elektrycznego, a więc ma trochę więcej do roboty, ale też pytanie, o ile jest wolniejszy, bo moim zdaniem jest na tyle pomijalnie wolniejszy, że podnoszenie tego tematu jako wady tego samochodu jest zupełnie bez sensu, bo wykryjemy tą różnicę w przyspieszeniu dopiero mając specjalistyczny sprzęt, bo odczuwalnie różnica w przyspieszeniu jest żadna.